Właśnie słyszysz, jedne z ostatnich oficjalnie zarejestrowanych egzorcyzmów przeprowadzonych za zgodą Watykanu. Dziś w specjalnym halloweenowym odcinku udamy się do Niemiec, aby przedstawić wam historię opętania Anneliese Michel, na której podstawie powstał horror Egzorcyzmy Emily Rose. Do dziś dnia tak naprawdę jednoznacznie nie stwierdzono, czy powodem irracjonalnego zachowania Anneliese były choroby psychiczne, czy może rzeczywiście powodów powinno się szukać w opętaniu. Tym bardziej, że 68 sesji egzorcystycznych przeprowadzonych przez 2 księży zostały zarejestrowane na 51 taśmach magnetofonowych. Na nagraniach możemy usłyszeć, jak Anneliese przedstawia się jako różne postacie, między innymi jako Judasz, Kain, Hitler, czy finalnie sam Lucyfer. A to może sugerować opętanie kilkoma demonami jednocześnie. Dziewczyna reaguje wstrętem do dewocjonali oraz warczy na widok krzyża czy różańca. Poznajcie historię Anneliese Michel. Anneliese była normalnie rozwijającą się nastolatką ze swoimi marzeniami, ale niestety w wieku 16 lat dopadła ją choroba. Choroba, która została zidentyfikowana jako szereg chorób psychicznych, o których za chwilę usłyszycie. I słuchajcie, została przewieziona do Würzburga. Zdaje się najprawdopodobniej, że do tego oto szpitala, ponieważ w Würzburgu jest jeden szpital psychiatryczny działający od kilkudziesięciu lat, więc wszystko wskazuje na to, że to jest ten szpital. Lekarze oczywiście się nią zajmowali, przepisali jej szereg leków. No niestety te próby nie udały się, ale posłuchajcie o tym, na co chorowała i w jaki sposób leczona była Anneliese. Epilepsja prowadząca do silnych ataków drgawkowych uszkadzających mózg. Medycyna w tamtych czasach nie była tak rozwinięta, więc lekarze stwierdzili, że nie mogą jej pomóc. Wypisano więc ją do domu. Wkrótce potem zaczęły pojawiać się pierwsze omamy. Podczas modlitwy widziała diabelskie twarze i słyszała głosy mówiące o tym, że została potępiona. Jej zachowanie stało się irracjonalne. Zaczęła spożywać muchy i pająki, pić własny mocz i rzuć węgiel. Szczególnie agresywnie reagowała na księży i niszczyła wszystkie przedmioty sakralne, łamiąc krzyże czy rozrywając różańce. W ostatnich latach życia na jej rękach i stopach pojawiły się niegojące rany, mogące być uznane za stygmaty. Mocno religijni, ale i bezradni rodzice zwrócili się o pomoc do kościoła. Znajdujemy się w mieście Ettelben, które wiąże się poniekąd z całą historią Anneliese Michel, ponieważ to właśnie z tego miasta i z tej parafii, w której się teraz znajdujemy, pochodził ksiądz Ernst Alt. Człowiek, który był jej duchowym przewodnikiem. I w momencie, kiedy farmaceutyki oraz leczenie psychiatryczne nie dało żadnych efektów, stwierdził po wielu miesiącach tak naprawdę raportowania do biskupa Józefa Stengla, że warto przeprowadzić egzorcyzmy właśnie na Michel. Biskup w pewnym momencie zgodził się, ale i też wyznaczył do tego jeszcze jednego księdza, który tak naprawdę z samym egzorcyzmem nigdy wcześniej nie miał za wiele wspólnego. Był to Arnold Renz, więc on wraz z jej przewodnikiem duchowym Ernst Altem rozpoczął leczenie. Ale to nie było leczenie psychiatryczne, a duchowe, czyli przeprowadzili pierwsze egzorcyzmy. Stan Anneliese pogłębia się. Napięcia mięśni uniemożliwiają jej jedzenie i oddychanie. Obserwowana jest również nadnaturalna siła kobiety w stosunku co do jej masy ciała oraz nieustające pobudzenie. Potrafiła zaledwie po 2 godzinach snu funkcjonować przez kolejną dobę. Wyznaje, że dostała objawienia Najświętszej Marii Panny oraz Jezusa, którzy zapewnili ją, że zostanie świętą, a jej cierpienie spowodowane jest odkupieniem grzechów młodzieży niemieckiej oraz kapłanów, którzy nie wierzą w istnienie osobowego szatana. Wedle doktryny kanonicznej jej objawy mogą świadczyć o opętaniu demonicznym. Za chwilę będzie jeden z momentów kulminacyjnych tego filmu, czyli pojedziemy do Klinkenberg, miejscowości skąd pochodziła właśnie główna bohaterka naszej dzisiejszej wyprawy. Natomiast musicie wiedzieć, że od tego miasta, gdzie jesteśmy teraz, dzieli nas zaledwie kilkanaście minut drogi, tak? Czyli to, że jesteśmy w tym miejscu, na tej parafii, nie jest przypadkowe, bo jest to jedyny kościół w tej miejscowości, więc no
na 99% właśnie stąd był ten No egzorcyzm. to jest właśnie ta parafia, on był proboszczem tej parafii. Trzeba pamiętać, że ona była bardzo religijna, więc no, często uczęszczała do kościoła, więc na pewno znała tego człowieka już dużo wcześniej. Bo my powinniśmy jechać na ten parking, czyli cały czas prosto, bo tu jest cmentarz, tutaj gdzieś jest dom. Nie wiem po prostu jak jest, wiesz, z dostępem do tych miejsc teraz, przez to, że jest tyle remontu. Zaraz po tym miejscu udamy się do lasu, gdzie jest, szubienica i to nie jest wymyślone miejsce, to jest z 1200 roku, jak dobrze pamiętam. I to miejsce jest uznawane za nawiedzone. Dojechaliśmy i teraz, żebyście się rozeznali w terenie. Tam za chwilę pójdziemy, był jej dom, gdzie też odbywały się egzorcyzmy. Tam jest cmentarz, gdzie ona dalej leży i stąd ją ekshumowano. Natomiast ta szubienica, o której mówiłem, jest w tamtą stronę. Tylko tam już będziemy musieli dojechać samochodem. Na różnych filmach i starych zdjęciach przewija się ten dom, który tu stoi. Pamiętasz? Tak, ale Ty, Konrad, też zauważyłeś, że to jest obok tego domu, jak Zresztą szukaliśmy. Zaraz wam pokażę zdjęcie, które o tym świadczy, bo widać kawałeczek dachu tego domu i od tego domu jeszcze stoi właśnie ten były dom Annelizy, który tak naprawdę spłonął i potem to co po nim zostało pozbierane i zostało tutaj samo pole, które zresztą też wam zaraz pokażę. To wydaje mi się, że to jest brama jej domu. Musiał być tutaj. Ta No. zarośnięta, no. Tak wyglądał dom Analizy. I o tym co mówiłem, widzicie? Tutaj kawałek dachówki widać, Tak, widać to jest ścianę. I to Tył jest tego domu, i to jest czyli tamten. on, słuchaj, był jakby w Takim głębi, pod był cofnięty. kątem był, no. I tutaj przytaczamy też zdjęcia archiwalne, ponieważ dom został bardzo długo opuszczony, dopiero jak spłonął, został po prostu zburzony ze względów bezpieczeństwa. Natomiast widziałem takie zdjęcia ze środka, gdzie słuchajcie, dalej jeszcze były na przykład obrazki święte albo krzyże. Niektóre z tych krzyży, z tego co pamiętam, były chyba też poobracane do góry nogami. Więc takie bardzo creepy miejsce. Żałuję, że nie zdążyliśmy go nagrać, póki on tutaj był, ale to też dlatego, że w momencie, kiedy my zaczynaliśmy kanał, to on już, z tego co pamiętam, już został po prostu zburzony, ale stał tutaj naprawdę bardzo długo. I to jest jeszcze oryginalne ogrodzenie. I tak jak mówisz, on był mniej więcej za tą górką, co nie? Jak się kończy ta górka. I jeszcze żebyście zobaczyli na jedną rzecz. Patrz, jest napis Michel, widzisz? Ponieważ jej rodzina, tylko nie wiem czy ta najbliższa, zajmowała się właśnie tartakiem. Ponieważ tam mieli tartak, ponieważ tam dalej jest woda i spływały po prostu bale z drewnem, tak? I słuchajcie, idziemy na cmentarz, gdzie jest grób Annelizy. Gdzie? o tam. No, Łukasz ma rację, to tam jest już. Widać go. Kurczę, wiesz co mnie najbardziej rozwala? No, Że ona mieszkała po drugiej stronie ulicy tego cmentarza. no nie? Tak naprawdę to jest minuta wolnym krokiem. Ona go codziennie widziała, wiesz o co chodzi? A jeszcze, że była, wiesz, bardzo mocno wierząca. No jest. Ale zobaczcie, no, rzecz, on jest taki na uboczu. Gdzie on jest? No, centralnie naprzeciwko nas. To jest tym Chrystusem. No, z krzyżem i Chrystusem, tak. Zobacz. Dziękujemy Annelizy. Po przetłumaczeniu rzeczywiście jest tutaj napisane, że dziękujemy Ci, Annelizę, za Twoje cierpienie. Czyli to jest, tak jak Ty powiedziałeś, miałeś rację, że po prostu ludzie uważają ją za świętą, bo opcje są, znaczy jakby teorie są dwie. Jedni uważają po prostu, że była chora i medycznie zmarła ze względów, że tak powiem, medycznych, a drudzy uważają, że jej cierpienie było właśnie odkupieniem dla tych wszystkich osób, których cierpienie ona przejęła i za nich właśnie cierpiała, czyli jakby no, w religii chrześcijańskiej powinna być uważana za świętą. Miała stygmaty. No tak, miała stygmaty, Wiesz, jak Jezus dużo o tym cierpiała jakby też świadczyło ludzi. za innych, co Tak. nie? Więc rzeczywiście, no widać, że dalej jest historia żywa, bo to jest świeży znicz, co nie? To chyba leżała też jej młodsza siostra, no bo 4 lata wcześniej urodzona, ale zmarła w 56, Marta, no. Czyli tak naprawdę dożyła 8 lat. A ona miała jeszcze oprócz tego, że była ona, to miała jeszcze 3 siostry. 2 lata po śmierci Michel, czyli w 78 roku, dochodzi do ekshumacji jej zwłok. A mianowicie mama jej chciała zobaczyć, czy rzeczywiście
Michelle jest święta i są tutaj dwie teorie. Pierwsza mówi o tym, że jeśli jej ciało byłoby w dalszym ciągu nierozłożone, wtedy moglibyśmy mówić o pewnego rodzaju cudzie, ponieważ takie rzeczy się nie dzieją, no i to by było jasny sygnał, że ona jest święta. Po ekshumacji wyszło, że ciało rozkłada się tak jak powinno, tak naprawdę nie mogło dojść do cudów, ale z drugiej strony właśnie jest jeszcze ta druga teoria, że mama chciała zobaczyć, czy ten demon został wypędzony i to ciało jest normalne, jak nasze po śmierci. No i w tym przypadku było takie, a jej cała rodzina, jak i mama była bardzo religijna, to uznała, że jej dusza już zaznała spokoju, że jej dusza trafiła do nieba za odkupienie grzechów ludzkich, a ciało, jak to ciało, obrudziło się w proch. Jest też jeszcze jedna ciekawa kwestia a propos świętości Anneliese, ponieważ ona sama wierzyła, że to cierpienie jest niejako dowodem na pewną sprawczość, na to, że ona musi przeżyć to cierpienie i właśnie ten mit krąży na tyle dookoła ludzi, że właśnie tak jak wcześniej wspominaliśmy, ludzie tu przyjeżdżają. Co ciekawe, Kościół katolicki się od tego odcina i nie przeprowadził procesu beatyfikacyjnego. Mało tego, niemiecki kościół twierdzi, że to było zwykłe, świeckie właśnie, niejako nawet stwierdzili, że to jest choroba psychiczna, i niejako nie podkreślali tego, że to było jakieś cudotwórstwo czy opętanie, czyli odcinają się tego egzorcyzmu, a bardziej traktują to jako chorobę psychiczną. I tutaj Łukasz poruszył bardzo ważną kwestię, a mianowicie to, że Kościół nie bez powodu odciął się od całego tego tematu, ponieważ tym egzorcystom zostały postawione zarzuty i oni usłyszeli wyrok. Wyrok nieumyślnego spowodowania zabójstwa to było 6 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata, ale słuchajcie, cała ta historia miała tak duży wpływ na katolicyzm i na instytucje kościoła właśnie w Niemczech, że nawet zabronili od tamtej pory w jakiś sposób rejestrować egzorcyzmy. W żaden sposób nie wolno teraz tego zrobić oraz też zmienili podejście, że w momencie, kiedy są planowane egzorcyzmy, to nie powinno się bezpośrednio zwracać do osoby opętanej imieniem na przykład tego demona, którym jest opętana, bo to jakby jej sugeruje, że ona jest opętana. Więc sprawa była na tyle gruba, że zmieniono prawo. Słuchajcie, wychodząc z tego cmentarza, muszę wam powiedzieć, że odcinek halloweenowy, ponieważ będzie z 31 na 1, czyli w momencie, kiedy praktycznie na całym świecie czcimy zmarłych, ich cześć i pamięć. Ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Szukając miejsc, szukając informacji na temat Anneliese Michel, znaleźliśmy jeszcze coś jednego, a mianowicie las. Las, który od 600 lat ma w środku szubienicę i sam ten las jest mniej więcej 5 minut stąd. Więc pojedziemy tam, ponieważ znaleźliśmy pewne źródła w internecie, które wiążą jakby ten las i nadprzyrodzone rzeczy, które się tam dzieją, a właśnie całą historię Anneliese i zobaczymy, czy rzeczywiście można coś tam poczuć, bo raczej wątpię, że coś zobaczymy. Jesteśmy już w lesie, za chwilę dojdziemy do tej szubienicy, ale to właśnie w tym miejscu zaczynają się dziać dziwne zjawiska. W linii prostej do domu Anneliese mamy... Myślę, że jak nie to, że drzewa, to byśmy go widzieli. I to całe miasteczko. No, widzieliśmy to wzgórze takie winogronowe. Tak, i to jest u góry. Na nim, więc Tak. naprawdę, gdyby to było równe, to można by powiedzieć, że ze 100 metrów, 200. Natomiast chciałem tutaj nawiązać... Złapało twarz w lesie. Tak. No tak. Naprawdę? No, bez Autofokus w kamerze? No. Jak wyszedłeś Ja to wiem, z nim. pokazują się takie plamki na twarzy, co nie? No, ale Pamiętacie, jak jest to ostatni na- raz byliśmy teraz w tu Stanach za i tobą. był... Pokaż. I był Las Blair? W lesie Blair jak byliśmy? Też był z nami Hammer i też pokazywał takie rzeczy. widziałeś? Pamiętacie? Tak. Też się tak działo. Znowu. Teraz tutaj coś chodzi. Ty weź, stary. O, Teraz pokazało, no 3 w ogóle. i znika pomapa. Ale zobacz, wygasło i jeszcze raz się pokazało, widziałeś? I to totalnie randomowo na plamie. A co to jest to? A to nie wyczuwa To? jakichś właśnie plam też słońca, które Termicznych? się padają? Nie, bo to jest noktowizja. Teraz termowizja. Za twoim barkiem były jakby dwie twarze, według telefonu.
Nie wiem jak ty, Łukasz, ale ja już mam tą chorobę od dawna. Ja w tym drzewie widzę twarz. Ale wiesz o co chodzi? To w tym miejscu pokazała twarz, a pokazuje, że jest bardziej czerwono. Widzisz? Na No. tym drzewie, co nie? I to właśnie w tym miejscu wykrywał twarz. Tak. Co, telefon też jest chory na to? Ale zobaczcie, że jak to był 1200, 1300, 400, to tych ludzi pewnie tutaj jakimiś bryczkami wozili. Inni Nie no, ludzie jak był tutaj skażony, szli, to chyba sam szedł. A jeszcze, albo sam szedł, inni ludzie tutaj szli, żeby a zobaczyć. jeszcze idąc dalej w las, przepraszam, Czyli tędy szli pewnie, nie tędy czy tam górą. to taki bardziej nagrzany punkt jest tylko w tym miejscu. Dobra, chodźcie, bo zaraz dojdziemy do tej szubienicy. I powiem wam tak, nawiedzonych odcinków, albo takich właśnie w takim klimacie, już dawno nie kręciliśmy. I ja na przykład, mimo to, że jeszcze jest jasno, to ja jakoś jestem taki podatny na to wszystko i bardzo szybko łapię takie historie i się po prostu sam wkręcam. I czasami może to aż wyglądać śmiesznie, ale odczep się, nie, żadnych eksperymentów ze mną nie będziesz robił. Damy ci kamera, pójdziesz z noktowizją i pójdziesz sam po lesie dookoła szubienicy, bo ci właśnie podatni słyszą właśnie dziwne głosy. W ogóle powinniśmy pójść z tarczą, tą planszą ołuja kiedyś w takim miejscu porozmawiać, bo to jest naprawdę dobre. Nigdy tego nie zrobię. No zobacz. Tak. No, nawet tu widać na mapie, że powinniśmy pójść prosto i zejść w dół i tam będziemy. Ty, ale ja myślałem, że to jest centralnie na placu jakimś To są schowane. jakieś kamienie w ogóle usypane, wiecie? Zobaczcie, to jest zrobione na wzgórzu. Całe miasto, w którym zresztą byliśmy i mieszkała Annelise, Widziało to. widziało szubienicę na górze. Że to nie są jej czasy, co nie? Ale... No dobra, tak, ale no ja ale- myślałem, że to jest wyeksponowane, a to jest schowane gdzieś w lesie w środku. No wiesz, ostatni raz była użyta w 1700 którymś roku, co nie? Więc... A tu jest jakieś zejście? Wiecie, że na Blair też były kopce? No, też były. I były te ludziki takie. Strasznie dziwne to jest. Te kopce rzeczywiście są jakieś kopce pamięci. Tam myślicie, że no, to drewno to na pewno nie, ale Nie, to jest raczej chyba miejsce jakieś miejsce tak, a i to jest po kopia prostu... tego. A nie, zobacz, to jest do 1803 roku. 1200 tego. No, To jest hak Ty. jeszcze. tak, Tylko, tu że jest te hak. haki, wiecie, te drewno to jest już pewnie później, a to jest pewnie samo miejsce takie, które rzeczy... Tak, to chodzi o miejsce, a szubienica jest wyremontowana. Pion, kompas, poziomica. Dalmierz. Dalmierz. No. O kurde, słyszysz? Dzwon. Ty, ten dzwon wybił jak dotknąłem tej szubienicy i to No. nie jest szycie. Wow. Dobra, mam trafiasz? belkę. 2,49 cm. Dorosły człowiek ma ile? 1,80 m? 1,80 m, no. No facet, tak? 1,80 m to masz 50 cm zapasu na sznur. No. Ponad. Ja to bardziej przeżywam, że jest punkt 18. punkt 18. Punkt jak dotknąłem tego, zaczął bić dzwon. I nie wymyśliliśmy tego, co się zadziało. Wiesz co mi najbardziej rozwala głowę? Że po pierwsze, tylko to z tej perspektywy będzie widać. Ta cała szubienica jest zbudowana na skarpie. Dojście było tylko z tamtej strony. Nie wiem, czy ona wyglądała tak, co nie? Ale jest, zobacz, że tylko jeden uchwyt, co nie? I te kamienie. No. To co, idziesz w las? Ty, ja to jestem pełen, naprawdę. Proszę, idź w las. W ogóle najlepsze to jest to, że jest jasno, a ja jestem no boję się. To ja nie wiem co mówisz, bo zaczęły bić dzwony jak przyszliśmy tutaj i to... Jest w ogóle tu napisane, że sąd, lud i tak dalej zaczęli gromadzić się tutaj przy dźwiękach dzwona. Naprawdę? Tak, przy dźwiękach, no jest opisany cały ten Bo ty proces. przetłumaczyłeś to, tak? Tak, że na początku jakiś, no wiadomo, to od 1200 roku, że był Sąd Najwyższy, sąd coś stwierdzał, jakiś najwyższy izby rzucał jakąś laską, jeśli rzucił tą laską, no to jakby przypieczętował wyrok i lud, który tutaj się zgromadzał, był jedna osoba, która była zwolniona z przybycia tutaj, dlatego, bo to była osoba, która znajdowała drewno na tą szubienicę. W tym momencie cały lud tutaj przebywał ze skazanymi. Czyli za każdym razem budowali nową. No, Na to to jest wychodzi, tak, to nie? wiesz, tłumaczone. Szubienica była zbudowana na kamiennej platformie i miała 3 drewniane filary połączone To jest tak. przecznymi belkami w kształcie trójkąta. Oprócz sądu centralnego miasto Klingenberg posiadało również własny sąd najwyższy, w skład którego wchodzili sędziowie z Klingenbergu.
I nie udało wieszali się- go przy dzwonach, tak? Tak, że przy dzwonach go Stary, czaisz? wieszano, a ludzie właśnie tutaj przychodzili Czaisz? z miasta właśnie zobaczyć egzekucję. W 804 roku jeszcze w tym mieście był kat, który Bardzo mógł mocno- kogoś skazać na to. Bardzo mocno myślę, ale zobaczcie, tu są jeszcze znaki młodych ludzi, że sobie wydrukowali i tak dalej. Z racji może, że znowu te dzwony. Może Annalizę przyszła i z racji, że była podatna, może tutaj się zadziała jakaś dziwna No historia. właśnie, no przecież to była dziewczyna, która nie siedziała tylko w kościele i w domu. Ona na pewno wiedziała o tym miejscu, że wiecie, tutaj może dzieciaki sobie przychodziły. Ona może tutaj przychodziła modlić się za odkupienie grzechów tych ludzi, którzy tutaj byli wieszani. Nie wiem. No, Znaczy nie wiem, ja wiem tylko tyle, że jak ty przeczytałeś, że tu biły dzwony jak wieszali kogoś i one zaczęły bić dokładnie jak my tu przyszliśmy. Wiecie co jest poryte jeszcze, przepraszam, że jak wy mówicie, to co chwilę widzę, że kontury jakieś wyłapuje twarze ale za właśnie wami. wyobraźcie sobie, że tutaj cały ten kondukt szedł tych ludzi, którzy tutaj szli z tym skazanym. W ogóle jeszcze skazany był obarczony połową kosztów sądowych i w sumie samego wieszania. Więc to jest jak był bogaty. Tutaj wszyscy dochodzili, zaczęły bić dzwony Znowu, w kościele i wtedy wieszany pewnie. Kuba, Plan jest taki, że czekamy teraz do zmroku i ja, mimo to, że nie chcę, ale zostałem wybrany, pójdę tylko na samej noktowizji tutaj do lasu po prostu. Zobaczymy. Jeżeli coś miał tu się dziać, no to zakładam, że raczej i głównie w Promotor. ale zabrzmiał jak wilk jakiś. to w nocy. Dobra, słuchajcie, jest już ciemno. Ja idę tylko po prostu z tym telefonem, więc widzę, nic nie widzę, dosłownie tylko czerwoną plamkę. Okej, tutaj gdzieniegdzie jeszcze jak księżyc świeci, to się przebija, więc nie jest do końca tak, że po prostu się przewrócę, ale jest masakra. Ja nienawidzę takich rzeczy, tym bardziej jak jeszcze była akcja z tymi dzwonami przed chwilą. To po prostu i to jest właśnie to, że zawsze mam najwięcej do powiedzenia, a w momencie, kiedy idę sam i nienawidzę takich miejsc, boję się po prostu. Wiem, że jestem stary koń, ale się boję. I wracając do tych dzwonów, co nie? Że w momencie, kiedy one zaczęły bić, to Konrad powiedział, że w tym momencie kogoś wieszali, co nie? Wiecie, jak to jest też tak trochę takie przypuszczenie, że te dwie sytuacje, tak? Miejsce z tą Annelizę i z tymi wisielcami może być w jakiś sposób połączone, no ale też Jezus Maria. Wystarczyło tylko, że gdzieś w noktowizji tutaj przeskoczył po prostu kawałek, jak to się nazywa? Kawałek gałęzi się tak ustawił i ja już od razu byłem pełen. Chodzi mi o to, że no rzeczywiście gdzieś tam na jakichś niemieckich forach znaleźliśmy jakieś informacje, że to może być połączone. Ten patyk jest dla mnie straszny. I tutaj naprawdę możecie się śmiać, ale mi nie jest do śmiechu i zawsze wysyłam Łukasza w takie miejsca albo Konrada, a dzisiaj wpadło na mnie. Dobra. W sumie to sam nawet nie wiem, dokąd doszedłem. Ten dźwięk to tylko spadające liście. Ale nie wiem. Albo jakieś zwierzyna. Wiecie co? Włączę termowizję. Włączyłem termo. Widzicie moją rękę. Chociaż największe efekty robi, jak zobaczycie moją twarz. Stamtąd był ten dźwięk. Jak drzewa jeszcze widać, że są cieplejsze. Widzicie? 10 stopni mają. Ale nie, tam się nic nic nie widać. Bo wróciłem na noktowizję, bo to też chodzi o to, że jak świecę na nogi swoje i widzę po prostu jak idzie ta ścieżka. Natomiast
przypomina mi się, jak byliśmy z Łukaszem w Blair i w tym lesie, co nie? Z Blair Witch Project. I to po prostu w tym telefonie to wyglądało wszystko strasznie i tam jeszcze i wygląda to teraz dokładnie tak samo. I jeszcze znaleźliśmy te, jak one się nazywają, te takie kukiełki, co nie? Zrobione z patyków. W ogóle idę tak, cały czas tak nogi stawiam, bo po prostu nic nie widzę. Dajcie mi znać w komentarzu, co wy myślicie o tym miejscu i czy w jakiś sposób ono jest po prostu ze sobą, może być w jakiś sposób ze sobą połączone. Ale wracam do nich, bo uwierzcie mi, nie mam ochoty tutaj po prostu już być. Co to? Halo? Słyszeliście to jak znowu to zwierzę jakieś? Halo? Jezu. Ty, powiem ci, ja mu współczuję, bo jest już kawałek drogi, ten las w nocy to jest stary, można się idzie przestraszyć. Musimy wyruszyć i go zacząć szukać, ponieważ go nie ma już długo z nami. To chodźmy. Ty, no i jesteśmy w środku lasu, a jego nie słychać. Kuba! Ty, zobacz, tam coś leży. Chodź tam szybko. No, jest światło jakieś. Kuba! A to nie jego telefon jest? Tu jest telefon. Leży na ziemi. On nagrywa? Aha. To weź zakończ, zobaczymy, co się nagrało. Słyszeliście to jak znowu to zwierzę? Halo? Jezu. Oczywiście nic mi się nie stało i koniec tego filmu został zaaranżowany specjalnie jako druga część tego filmu, po prostu taki special halloweenowy. Natomiast musicie pamiętać, że do tematu Anneliese Michel podchodzimy w 100% poważnie, ponieważ rzeczywiście ta dziewczyna naszym zdaniem ogromny problem natury fizyczno-psychicznej, bym powiedział. Nie wykluczamy tutaj też opętania, bo nie jesteśmy jakimiś specjalistami, natomiast tak jak mówię, dzielimy ten film jakby na dwa etapy. Ten pierwszy poważny wątek Anneliese Michel, drugi specjalny fragment halloweenowy. Dajcie znać, co sądzicie o tym wszystkim, bo tak jak zauważyliście, nawet ludzie z Polski przyjeżdżają i oddają jakby cześć właśnie zmarłej, bo przede wszystkim trzeba pamiętać, że po prostu to była ludzka tragedia rodziny Michel. Są to chyba najbardziej popularne egzorcyzmy na świecie i warto było wam to pokazać. Mam nadzieję, że doceniacie naszą pracę, bo jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, czy wam się to podobało, no i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie!